Serdecznie zapraszam do odcinka 22 playlisty Polska Bryza pod tytułem Unia, część 21. W poprzednim odcinku 21 opowiedziałem o 5. kolumnie występującej w Polsce. W tym odcinku opowiem o znaczeniu Kościoła grecko-katolickiego w Polsce współczesnej. W latach 1946 do 1956 władze komunistyczne prowadziły wobec Kościoła grecko-katolickiego politykę likwidacyjną. Kościołowi grecko-katolickiemu zarzucono współpracę z UPA, kolaborację z Niemcami oraz działalność antyradziecką. Wszystkie te oskarżenia były jak najbardziej zasadne, ale w akcie oskarżenia nie uwzględniono potwornych aktów ludobójstwa dokonywanych na Polakach przez kraińców z błogosławieństwem popów grecko-katolickich. Niestety fakty historyczne potwierdzają pobłażliwość Rosjan w stosunku do schwytanych banderowców, których zamiast poddać karze zawsze wypuszczali wolno. Dlatego też sądzę, że nienawiść kraińców do Rosjan nie była zbyt szczera, a ich głównymi ofiarami byli tak naprawdę Polacy i inne nacje. Doszło do aresztowań i deportacji do ZSRR grecko-katolickich biskupów przemyskich, jak na przykład Jozafata Kocyłowskiego czy Grzegorza Łakoty w 1946 roku. W latach 60. i 70. Służba Bezpieczeństwa prowadziła operację przeciwko Kościołowi grecko-katolickiemu pod kryptonimem Ortodoks. Celem operacji było zbieranie informacji o działalności duchowieństwa grecko-katolickiego i nastrojach wiernych. Mimo szerokich działań władzom nie udało się zlikwidować w Polsce Kościoła grecko-katolickiego. Trudno jest ocenić aktualną liczbę wiernych Kościoła grecko-katolickiego w Polsce, która parę lat temu była określona na około 55 000. Największym zakonem grecko-katolickim są bazylianie. Od 1991 roku w Górowie i Ławieckim Kościół wydaje w języku ukraińskim miesięcznik Błachowist. Pismo ma objętość 8 stron. Wydawane jest tylko w formie drukowanej i nie jest dostępne w internecie. Według oficjalnych informacji tematyka pisma obejmuje informacje o historii, nauczaniu i aktualnej sytuacji grekokatolików w Polsce. Początkowo w 1981 roku istniały dwa wikariaty Kościoła grecko-katolickiego, południowy i północny, ale Jan Paweł II postanowił zmienić ten stan rzeczy. Zlikwidował oba wikariaty i uczynił z nich jeden pod nazwą diecezji przemyskiej, której ordynariuszem mianował ojca Jana Martyniaka. Jurysdykcji Martyniaka podlegali wszyscy grekokatolicy w Polsce, a na dodatek diecezja przemyska podlegała bezpośrednio stolicy apostolskiej. Jednym słowem, pełna centralizacja władzy. Okazuje się, że Jan, a w zasadzie Iwan Martyniak, został członkiem Episkopatu Polski oraz członkiem Synodu Ukraińskiej Cerkwi Katolickiej. W Polsce istnieje 248 cerkwi, które są własnością Kościoła rzymskokatolickiego. Ustalono, że mają z nich korzystać wspólnie parafie prawosławne i unickie. Od 2015 roku zwierzchnikiem Kościoła grecko-katolickiego jest Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski. Istotną informacją jest fakt, że polscy biskupi grecko-katoliccy wchodzą w skład Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi w Polsce zrzeszają się w Konferencji Episkopatu Polski od roku 1918 i odbywające się tam konferencje mają na celu koordynację prac biskupów i współpracę w rozwiązywaniu wspólnych problemów. Jeżeli tak było, to dlaczego po roku 1918
episkopat polski nie rozwiązał problemów dotyczących działalności Andrzeja Szeptyckiego, ówczesnej głowy Kościoła grecko-katolickiego w Polsce. Powstają więc pytania, dlaczego Watykan uznał księży grecko-katolickich z okresu II wojny światowej za męczenników i sługi Boże? Dlaczego władze rzymskie nie prowadziły żadnej polityki w celu doprowadzenia do ekshumacji pomordowanej przez kraińców ludności polskiej? Szczególnie w czasie, kiedy na tronie Piotrowym zasiadał Polak. Dlaczego przedstawiciele Kościoła katolickiego nie potępili kultu banderyzmu, rozwijającego się na krainie już od połowy lat 80. i 90. XX wieku? 14 lipca 2024 roku w Domostawie został odsłonięty wspaniały pomnik rzezi wołyńskiej mistrza Pityńskiego. Głównym fundatorem pomnika była Polonia ze Stanów Zjednoczonych. Niestety, na tak ważnej dla Polaków uroczystości zabrakło zarówno najwyższych władz świeckich, jak i kościelnych. Powstają pytania, dlaczego pomnik ten powstał dopiero teraz i dlaczego tylko w tym jednym miejscu? Dlaczego władze świeckie, jak i kościelne nie zadbały przez 81 lat o upamiętnienie ludobójczych ofiar na Wołyniu czy w Małopolsce Wschodniej? Moi drodzy, niestety nie znam odpowiedzi na te pytania i mogę w tej sprawie wyrazić tylko swoją opinię. Po pierwsze, nie ulega wątpliwości, że naszym obowiązkiem jako chrześcijan i katolików jest trwanie w wierze i obrona Kościoła katolickiego. Tylko nasza silna wiara może obronić nasze małe imperium przed siłami zła, które coraz bardziej ujawniają swoją obecność. Jednakże trzeba również zrozumieć, że nasz świat, czy to się nam podoba, czy nie, nie jest idealny i co więcej taki być nie może. Jesteśmy obciążeni grzechem pierworodnym i tak naprawdę wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie oznacza to, że mamy bić się w piersi i mówić mea culpa za grzechy sług szatana, występujących w naszym rządzie, czy nawet w instytucjach kościelnych. Akt nałożenia sutanny nie czyni z nikogo automatycznie osoby sługi Bożego, gdyż dopiero jego życie czy czyny mogą wykazać, że działał w imieniu Boga, a nie szatana. Jeżeli więc dana osoba, ulegając podszeptom szatana, dopuści się czynów sprzecznych ze sprawiedliwością, moralnością, wiarą i dogmatami Kościoła, to wcale nie oznacza, że to Kościół zawinił. Przykładem sługi szatana był opisany w Biblii Judasz Iskariota, jeden z apostołów, który wydał za 30 srebrników Jezusa Chrystusa w ręce Sanhedrynu. Podobna sytuacja występuje w rządzie. To, że ktoś jest urzędnikiem rządowym, ministrem, premierem czy nawet naczelnikiem państwa, nie oznacza automatycznie, że jest osobą moralną i działa w interesie narodu, który go wybrał w rzekomo demokratycznych wyborach. Tak więc dotarłem do miejsca, dokąd zaprowadziła mnie Unia Brzeska sprzed 428 lat. Unia, która pomimo wcześniejszych prób tworzenia unii kościelnych, jak Unia Lyońska z 1274 roku czy Unia Florencka z 1439 roku, została jednak podpisana. Unia narzucona siłą zarówno przez władze kościelne, jak i świeckie. Wszystkie te unie były tworzone z inspiracji szatana, wyłącznie z powodów politycznych, nie mających wiele wspólnego z religią. Dlatego też musiały zakończyć się porażką, co udowadnia nasza współczesna iluzja, będąca w pewnym sensie wytworem tej ostatniej Unii. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 22, w którym opowiedziałem o znaczeniu Kościoła grecko-katolickiego w Polsce współczesnej.
Serdecznie zapraszam do odcinka 23 zatytułowanego Potop, część pierwsza.